Szanowni Państwo, ukłony niziutkie z Beskidu Wyspowego. Jak widzicie, również i tutaj czasami mamy ładną pogodę. No i to jest idealny moment do grillowania. Oczywiście do grillowania każda pogoda jest dobra, no ale taka, powiedzmy, jeszcze lepsza. Zatem zapraszam Was do obejrzenia odcinka specjalnego poświęconego grillowaniu, którego partnerem jest firma Weber, producent grilli oraz grillowych akcesoriów. Voilà! Moi drodzy, dzisiaj chciałbym zająć Wasz jakże cenny czas ważkim tematem, mianowicie tematem hamburgerów. Niezależnie od tego, czy jemy mięso, czy też nie, to wszyscy jemy hamburgery. Ci, którzy nie jedzą mięsa, jedzą hamburgery roślinne, wegańskie. Ci, którzy mięso jedzą, również te hamburgery jedzą. Ja również je jadam, ale hamburgery wegańskie kupuję gotowe w sklepie. Natomiast hamburgery mięsne robię sam, jeśli nie kupuję ich w budkach sprawdzonych, w hamburgerowniach. Więc pokażę Wam teraz, jak zrobić hamburgery mięsne, klasyczne. Jakie mięso? Wołowina. Wołowina. Hamburgery z drobiu, hamburgery wieprzowe, hamburgery mieszane, to nie jest rzecz dla mnie. Jeśli mówimy o hamburgerze mięsnym, to klasyczny musi być wołowy. Basta così. I ważne jest również, jaka to jest wołowina. Chodzi o to, żeby mięso składało się w 80% z mięsa, a w 20% z tłuszczu. Może być ta proporcja zmieniona na 85:15. Jeśli będziemy mieli idealnie chudziutkie wołowe mięso, wówczas hamburger będzie niesoczysty. To będą wtedy trociny, więc tłuszcz, który jest nośnikiem smaku, a zarazem spoiwem, jest tutaj niezbędny. Przepraszam, dietetycy, przepraszam Was wszystkich, ale tak jest. No i mięso powinno być zmielone albo przez nas, albo w sklepie. Nie kupuję gotowego mielonego mięsa do hamburgerów, bo wówczas nie wiem dokładnie, co w nim jest. Tutaj poprosiłem o zmielenie 2 części wołowiny. Mam tutaj mianowicie białą krzyżową, chudziutkie mięso oraz pręgę. No i w takich właśnie proporcjach to jest połączone i wymieszane. Ważna rzecz, nie można czekać ze zrobieniem 2 dni. Nie można czekać z mielonym mięsem w lodówce. Ono być może nawet przez te 2 dni w lodówce się nie zepsuje, ale utleni się, będzie miało brzydki kolor, zrobi się szare i wtedy to nie będzie dobre. No i teraz wkładamy mięso do miski. Ja zrobię 4 porządne hamburgery, więc od razu dzielę to wszystko na 4 części. I kwestia przyprawienia. Początkowe przyprawienie to jest tylko sól i pieprz. Można to wszystko teraz posolić i popieprzyć, ale wtedy nie do końca panujemy nad proporcjami. Zatem pokażę Wam inną technikę, to za chwilę. W tej chwili wyrabiam hamburgery niezbyt brutalnie, niezbyt mocno należy mięso ściskać. W środku musi być nieco powietrza, bo to gwarantuje soczystość hambuksa. Układamy 4 porządne hamburgery właśnie tutaj. Można posolić wyrobione hambuksy. Posolić i popieprzyć, ale sól tutaj jest najważniejsza. Otóż, jeśli dobrze posolimy je z zewnątrz,
to sól i tak wniknie do środka. Czyli słony będzie nie tylko wierzch, ale słone będzie również mięso w środku. Tylko, co jest najważniejsze w tym wypadku? Najważniejsze jest, by nie trzymać tak posolonego mięsa zbyt długo, ponieważ sól wyciągnie wodę. Jeśli byśmy posolili tak hamburgery i odstawili na godzinę, to wówczas one będą miały konsystencję kiełbasianą po prostu. Nie będą wilgotne. Więc w wypadku tej wielkości hamburgerów, a moje to są, zapowiada się, że będą to ćwierćfunciaki i jeszcze z serem w dodatku, żeby było klasycznie, nie wszystkie, 2, to pół godziny to jest maksimum. Jak macie hamburgery mniejsze, to ograniczcie ten czas do 15-20 minut. Z obu stron sól i pieprz. Sól wejdzie, odstawiamy, będę miał trochę czasu, żeby przygotować pozostałe dodatki i Wam o nich opowiedzieć. Jeszcze jedna rzecz. One już sobie odpoczywają, ta sól wchodzi do środka, ale pamiętajcie, że mięso mielone podczas pieczenia zmienia kształt, wybrzusza się, tak się wypłuca. Zatem jeśli nie chcemy mieć klopsa w kształcie zamiast hamburgera, to musimy tutaj łyżką albo też dłonią zrobić wgłębienie. I wówczas, położymy to tamtą stroną najpierw, i wówczas to się wyrówna i będzie miało kształt klasycznego, płaskiego hambuksa. Albo łyżka, albo dłoń. Tak naprawdę powinienem je przykryć, żeby nie obeschły w słońcu, ale mam tutaj ściereczkę i tym samym odsłonię i opowiem Wam o tym, w czym będą podawane. Zrobię klasyczne cheeseburgers, czyli bułki. Takie klasyczne amerykańskie bułki do hambuksów z sezamem. Najbardziej lubię, szczerze mówiąc, bułki typu brioszka, ponieważ słodkość tej bułki w połączeniu z dodatkami odpowiada mi najbardziej. Ale akurat nie było brioszek w sklepie, więc takie klasyczne amerykańskie buły. I zrobię 2 w wersji orientalnej. Mam tutaj takie chlebki pita. Jedno i drugie będzie traktowane żarem z grilla. To za chwilę. Teraz dodatki. Najpierw sosy. To jest zwykły, porządny majonez ze słoika, nie będę ukrywał. Wszystko jest tutaj ze słoików, ale w słoikach są rzeczy lepsze i gorsze, więc nasz wybór. Do cheeseburgera potrzebny jest ketchup, ale jednak pomyślałem sobie, że zrobię to tak, jak ja wolę, więc to nie jest ketchup, to jest sos barbecue. On ma taki bardzo przyjemny, dymny aromat, melasa, super rzecz. To jest coś, co kupuję w sklepach z azjatycką, ale też turecką żywnością. To jest mianowicie pasta z pieczonych papryk. Lekko pikantna, turecka. Jest w wersji też łagodnej. Pieczone papryki bez skórki, zmielone, świetne. To będzie do tego bardziej azjatyckiego. To jest również azjatycka rzecz, gotowa. Mianowicie majonez pomieszany z sosem sriracha tajskim. Bardzo dobre. Można osobno wziąć majonez i sriracha i wymieszać. Można, jeśli nie mamy srirachy, wziąć harisę i wymieszać z majonezem. To są papryczki. Ostre, ale nie przerażająco ostre. Greckie papryczki. No i dobra, to będzie do tej wersji takiej bardziej orientalnej. A do cheeseburgera, a zresztą do cheeseburgera i do wielu innych rodzajów hamburgerów idą ogórki. To są ogórki konserwowe już w takich plasterkach. To po pierwsze. Sałata lodowa, biała cebula słodka, pomidory. No i skoro cheeseburger, to ser. W Stanach bardzo często jest to albo wyrób seropodobny,
taki przerażająco jaskrawy kolor, albo cheddar, który jest farbowany marchewką na przykład. Są takie cheddary, ale ja mam zwykłego, klasycznego cheddara, nie ze Stanów. Irlandia to nasze źródło cheddaru. Wielka Brytania również, choć z Wielkiej Brytanii droższe, bo już pozaunijne. Więc to trzeba zetrzeć na grubej tarce, pokroić sałatę lodową, pokroić pomidory w plasterki, pokroić cebulę. To ja to robię, czekamy aż sól wniedzie w hambuksa. Czas odpalić maszynę. Musimy mieć urządzenie rozgrzane do 200 stopni. Nie ma nic gorszego niż grillowanie w zbyt niskiej temperaturze, no, zwłaszcza mięsa. Ono wtedy będzie trotowate, będzie niedobre. 200 stopni na szczęście widzimy, ile będzie. W tej chwili jest skromne 45, ale rośnie. Jest nawet więcej niż 200, ale za chwilę uchylę kopułę i temperatura nieco spadnie. Tutaj mamy dość wyraźny podział, gdzie co kłaść. To jest ekstrapalnik dogrzewający i tutaj mamy strefę smażenia w najwyższej temperaturze, zresztą zaznaczoną. No więc kładziemy. Teraz tak, hamburgery można usmażyć na płycie, zwanej z hiszpańska planszą, ale można je też usmażyć po prostu na ruszcie i tak to robią kowboje. Nie trzeba tego smarować żadnym olejem, ponieważ jeśli jest wysoka temperatura i nie będziemy tego maćgać w trakcie smażenia i podważymy to w sytuacji, kiedy to już jest dobrze wysmażone z jednej strony, to nie ma bola, żeby się przykleiło do rusztu. No i co teraz? No i teraz zamykamy. Stopień wysmażenia mięsa. Zależy to oczywiście od Waszych upodobań. Ja lubię medium rare, więc przewracamy na drugą stronę. I teraz spójrzcie. Odchodzi samo. Nic się tutaj nie przykleiło. Można sobie pomóc. I dwa z nich, jak powiedziałem, będą pod postacią klasyczną cheeseburgerową, więc teraz, właśnie teraz, trzeba na te dwa wybrane nałożyć ser, by się zdążył rozpuścić i od razu zacząć działać w sprawie bułek. One są, jak powiedziałem, do hamburgerów, więc są już wstępnie nacięte, dwie takie, a pity nie będą teraz nacinane. Kładę je w miejscu, gdzie mamy temperaturę niższą, to nie jest ta strefa najwyższego smażenia. Dwie pity i te pity trzeba, no pity trzeba przede wszystkim rozliczyć, ale takie pity trzeba delikatnie wodą nasmarować i położyć na ruszcie. Z tej strony też, a tutaj sprawdzamy, żeby się nie zjarało. Nie, jeszcze chwilkę. Nie mamy wiele czasu, bo musimy baczyć, żeby to się nie zjarało. Więc teraz jeszcze chwilka z tej strony. Z każdej strony. No dobra, tutaj można to nawet zrobić łapą. Tak, tam głębiej jest cieplej. To na drugą stronę. A za chwilę będę przekładał tutaj na półeczkę. Będą czekały w cieple, a ser się w tym czasie rozpuści. Działamy, działamy. Kładziemy je tutaj na razie w temperaturze niższej. Jak się otworzy klapę, to wycieka sos i jest płomień. Płomień, żywy płomień nie jest dobrą rzeczą. No ale zobaczcie, sytuacja idealna. Rozpuszczony ser i gorące, podpieczone
pity oraz buły. Więc najpierw zdejmujemy je. Są. A teraz bierzemy dechę. Powiedzmy tę. Bierzemy dechę i zdejmujemy łopatką hambuksy. I wyłączamy. I działamy. Najpierw cheeseburger. Buła gorąca, chrupiąca. Spód. Na ten spód wędruje majo. Rozsmarowujemy tutaj słuszną porcję majo. Teraz umieszczamy na tym cheeseburgerka, ale się idealnie dopasowałem wielkością bułki do mięsa. Teraz albo ketchup, jeśli lubicie. Jak powiedziałem, ja wolę sos barbecue. Druga część bułki. No i teraz coś, co jest konieczne pomiędzy to, mianowicie plaster pomidora, trochę cebuli, trochę, skoro świeża cebula, to również trochę soli, cebula i pomidor, plaster ogórka i troszeczkę, gdzież ona jest, troszeczkę sałaty lodowej. No i co? Ładnie? Pięknie. A zaraz będzie drugi. To trzeba w przódy naciąć. To ma puste wnętrze, które posłuży nam do umieszczenia w środku rzeczonej, lekko orientalnej kompozycji. Dobra, odkrywamy karty. Widzicie, parujące, przecudne wnętrze. I teraz tutaj idzie najpierw na przykład majonez ze srirachą. Ach, to jest dobra rzecz, dobra. Jak powiedziałem, może być harissa z majonezem również. Dobra. Teraz na to idzie hamburgerek. Przecudny. Teraz smarujemy drugą część tymże sosem paprykowym, bardzo pięknym. On zresztą jest doskonały. Jak będziecie robili bulgur, to ugotujcie bulgur i wymieszajcie bulgur z koncentratem pomidorowym i właśnie z tym paprykowym sosem. To jest sos, to jest w zasadzie tylko puree z pieczonej papryki w wersji łagodnej i ostrej. Ja wziąłem wersję ostrą. I teraz, no tutaj będzie również pomidor. Tutaj będą ostre papryczki. O tak, ostre, ale nie potwornie ostre. Odkroimy sobie wierzch. No i tutaj będzie cebozia. I trochę soli. Pomidor i cebula są wiernymi soli towarzyszkami. No i teraz tak. I teraz jak? No i teraz tak. I teraz tak. I teraz, no bo to jeszcze nie koniec ekspozycji. Naści. Tu jedno, tu drugie. No i słońce jak na zawołanie wyszło.
Słuchajcie, to jest czysty grzech, czysta przyjemność, wspaniała rzecz. Domowe burgery. Jeśli jesteście burgerów miłośnikami, zrób to sam, jak mawiał klasyk.